Podejrzewam, że niewiele minąłbym się z prawdą, gdybym stwierdził, że moi geekowscy rówieśnicy albo coś tam gdzieś tam słyszeli o takiej serii gier jak Warcraft, albo potrafili zarwać niejedną nockę, czy nawet połowę wakacji, totalnie wsiąkając w historię krainy Azeroth. Czy to w pierwszej odsłonie, w moim przypadku akurat to było tak dawno temu, że odpalane jeszcze z DOSa, czy lata później, poznając historię od strony nieumarłych, kierowanych przez upadłego paladyna Arthasa, kierowanego klątwą Ostrza Mrozu, czy na przykład z perspektywy elfów, obrońców Świętego Drzewa Życia. I tak jak obecne uniwersum WoWa, czyli to, co się teraz dzieje z tą serią, no to ani mnie to nie ziębi, ani parzy, to tamte wspomnienia totalnie uderzają w moją nostalgię i powiem szczerze, że nawet nie wyobrażałem sobie, jakby nie oczekiwałem tego, że ktoś może połączyć ten świat gier planszowych ze starymi RTS-ami. No a przynajmniej wyciągnąć ducha tamtych gier, starych Warcraftów i wrzucić to na planszę. Wydawnictwo Gemelin Games spróbowało, ale czy im się to udało? Zobaczymy. Mowa oczywiście tutaj o Heroes of Land, Air & Sea, czyli grze, która już, jak tutaj widzicie na górze, na pudełku nawet, szczyci się tym, że jest 4X-em lub po naszemu 4X-em, czyli grą, w której zawarta jest, jak tutaj widzicie, eksploracja, ekspansja, eksploatacja i eksterminacja. Gracze wcielają się w jedną z 4 generycznych ras fantazy: ludzi, elfów, krasnoludów i orków. Będą oni wysyłać swoje jednostki, aby eksplorowały regiony 4 kontynentów, napotykając wydarzenia, miejsca, sprzymierzeńców i wrogów. Każda z tych ras będzie także dążyła do rozwoju nie tylko poprzez stawianie wież strażniczych, ale także rozbudowując stolice o kolejne poziomy, co zapewni nam lepsze efekty ze wzniesionych budynków oraz możliwość rekrutowania lepszych jednostek. Jednostki czy pojazdy przydadzą się do przejmowania nowych terenów, walk o kontrolę i obrony, ale także zapewnią dostęp do większej liczby akcji czy zdobywania surowców. Teren, który będziemy kontrolować, przynosi nam jakieś dochody, czy to w postaci jedzenia, rudy czy many. Ta ostatnia przyda się w krwawych bitwach, gdy podczas walk w polu, oblężeń twierdz i strażnic, czy zaciekłej obrony, każdy punkt siły i każda strategicznie zagrana karta taktyki może przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Gra będzie mogła zakończyć się na kilka różnych sposobów, no a wygra oczywiście ten, o którym historia nie zapomniała, czyli nie został wyeliminowany z gry w jej trakcie, no i ten, kto zdobył najwięcej punktów. I tak w bardzo dużym skrócie na początku wyglądają Holasy i tak, wiem, ten skrót świetnie przyjął się u nas w Polsce, lepiej brzmi to dla ucha i jest krócej, więc po prostu tak będę mówić. Nie Heroes of Land, Air & Sea, tylko Holasy. Ale co będzie dzisiaj tutaj w tym filmie? Mówiłem, że porównamy sobie to wszystko do starych Warcraftów, no i okej, troszeczkę tak będzie, ale oczywiście przedstawię moją opinię po kilku rozgrywkach, w kilku, nazwałbym to, rozdziałach. Najpierw powiem trochę o systemie wyboru akcji, które uważam tutaj za po prostu fenomenalny i oczywiście powiem później dlaczego, a później rozbijemy grę na poszczególne eksy, no i tam właśnie skupię się na różnych elementach rozgrywki. A więc jak będzie przebiegała cała rozgrywka, jak wykonujemy swoje akcje? No tutaj sprawa jest banalnie prosta. Rozpoczynając od osoby ze znacznikiem pierwszego gracza, wybiera ona akcję, którą chce wykonać. Używa do tego znacznika akcji, jednego z dwóch. Akcje dzielą się na 2 grupy: stolicy oraz akcje dowodzenia. Te pierwsze są związane z rekrutacją jednostek, budową budynków, pozyskiwaniem czarów czy zbieraniem podatków. Jednak gdy wykonujemy taką akcję, na przykład wybieramy budowę, mamy wtedy szereg różnych opcji: odblokowanie robotnikiem konkretnego budynku, rozbudowa stolicy do kolejnego poziomu, zbudowanie wieży czy na przykład rekrutacja pojazdu, o ile jest on odblokowany odpowiednim budynkiem. Wtedy każdy z pozostałych graczy może zrobić, no my na to mówimy follow, ale tutaj chodzi o powtórzenie, o ile w swojej stolicy ma dostępnego wieśniaka, no i ten gracz jeszcze nie wykonał wcześniej właśnie tej akcji. Po prostu używa tego wieśniaka do powtórzenia akcji aktywnego gracza. Nie będą to akcje słabsze od tej, którą wybrał aktywny gracz, po prostu ją powtarzamy, a użyty do tego wieśniak dopiero wróci do naszej puli, czyli do naszego dworu, do naszej stolicy w następnej rundzie gry. I to jest właśnie rzecz, którą ja naprawdę doceniam i bardzo, bardzo lubię w tego typu grach.
A dlaczego? No, wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest oczywista, ponieważ wszyscy gracze są zaangażowani w praktycznie każdej turze gry. Jeśli więc tylko mam wieśniaków, no to nie czekam bez sensu, aż tura dojdzie do mnie, tylko cały czas będę działać tutaj razem z innymi. I to jest naprawdę świetne utrzymanie uwagi na tym, co będzie działo się cały czas na planszy. Jednak nie będzie to czasami takie oczywiste. Niektóre akcje, takie jak podatki, warto przeczekać, żeby ceny rynkowe się zmieniły, bardziej dopasowały się do naszych potrzeb i żeby później zrobić taką akcję. Czasami na naszym dworze będą wielkie pany i same bohatery, a chłopi będą zaangażowani na planszy w pracę na roli, będą porozstawiani po kopalniach, no i po prostu nie będzie komu wykonać dodatkowych akcji. Albo będą u nas, ale będziemy ich chcieli zostawić, żeby powtarzać akcje, ale nasze własne, czyli akcje militarne. Dzięki akcjom militarnym będziemy mogli poruszać jednostki po planszy, nie tylko piechotą, ale także statkami czy pojazdami latającymi. Jest też akcja odpowiedzialna za inkantowanie czarów. No i tutaj wolni chłopi przydadzą się do powtórzeń tych właśnie naszych akcji, ponieważ wydając znacznik na akcję militarną, możemy zaraz po jej wykonaniu użyć chłopa, aby wykonać jeszcze jedną inną akcję militarną. W konsekwencji na przykład możemy przenieść jednostki na sąsiadujący region, gdzie znajduje się jakiś statek, załadować całą ekipę na ten statek, a inną akcją, czyli lotem, przelecieć przez morze wprost na kontynent przeciwnika. Także pierwsza rzecz, o której już powiedziałem w tym całym zarządzaniu, która mi się podoba, no to właśnie jest to utrzymywanie uwagi graczy. A ja naprawdę zawsze doceniam, jeśli w czyjejś turze ja też mogę coś zrobić. A druga sprawa to są trudne wybory na wykorzystanie wieśniaków. No i wiecie, tak samo jak w starych, dobrych Warcraftach. Co prawda możemy przepalać cenne surowce, żeby zrobić sobie armię chłopów, którzy będą uwijać się z robotą jak mróweczki, będą stawiać kolejne budynki, będą zbierać masę surowców z pobliskich lasów i kopalni, ale jak wróg stanie u naszych bram, no to wtedy szybko pożałujemy, że nie mamy wojowników, czy na przykład bohaterów na jakąś dobrą obronę. No ale okej. Zostawmy już za sobą ten cały wybór akcji i tych chłopów i teraz przyjrzymy się tym poszczególnym eksom. Przede wszystkim, czy one tutaj są w tej grze, czy są tylko na papierku, czyli tutaj tylko na pudełku. I zacznijmy od zdecydowanie według mnie najsłabszej strony Holasów, czyli od eksploracji. Na początku gry w regionach będą znajdowały się zakryte żetony. Po wkroczeniu na taki obszar naszą armią odkrywamy, jakie przygody czekają naszych bohaterów, wieśniaków czy robotników. Być może będzie to garnek niezbędnych surowców, albo farma z wieśniakiem, który za garść złota chętnie przyłączy się do naszej sprawy. Być może będzie to chętny do wojenki wojownik lub kopalnia z masą zasobów. Jednak są tutaj miejsca i zdarzenia zarówno dobre, jak i złe. Będziemy mogli natrafić na potwora, który przepędzi nas do stolicy, wyrwę w ziemi, która zepchnie nas na pole obok, czy zbójców, którzy jeśli nie zostaną opłaceni, to odejdą razem z głową jednego z naszych żołnierzy. I o ile w taki sposób, w jaki teraz to przedstawiłem, tak nieco bardziej fabularnie, no brzmi to całkiem nieźle, to koniec końców rozchodzi to się tylko odwrócenie żetonu i sprawdzenia efektu. Nie można więc tutaj mówić o jakiejś dużej eksploracji, ponieważ z góry będziemy znali cały rozkład wszystkich krain, wszystkich rodzajów terytoriów. Od razu wiemy, gdzie wysyłać naszych chłopów do roboty i gdzie wysyłać armię do obstawiania na przykład kluczowych miejsc na planszy. I faktycznie pojawiają się tutaj żetony, które jeśli będziemy kontrolować na koniec gry, one zostają na planszy, to zdobędziemy dodatkowe punkty. Ale tak ogólnie tutaj eksploracja trochę kojarzy mi się w tym, co było w Twilightie. Wiecie, po prostu wjeżdżamy na jakiś teren, odwracamy żeton, patrzymy, co tam się znajduje, no i koniec, no i tyle. No i kolejna rzecz, która nawet powiedziałbym, że bardzo mocno może wpłynąć na nasze odczucia z całej rozgrywki, no to mówiłem, tak, że są żetony dobre i złe. Te żetony na początku rozkładamy na planszy losowo. Wiecie, z czym to się może wiązać, tak? Będziemy mogli stworzyć taką alternatywną do Warcrafta rzeczywistość, w której to ludzie na swoim kontynencie żyją wśród potworów, niestabilnej ziemi, dzikich pnączy, zbójów, no i ogólnie nieprzyjaznych warunków środowiskowych. Podczas gdy z drugiej strony, po przeciwnej stronie kontynentu, orkowie, jak pączki w maśle, będą prowadzić sielankowe życie wśród kopalń, farm
wiosek zapewniających punkty na koniec gry. I ja wiem, że to są naprawdę bardzo, bardzo rzadkie przypadki, żeby komuś trafiło się na własnym kontynencie samo gęste, ale uwierzcie mi, że pierwsze kilka akcji w grze, które zazwyczaj skupiają się na zajmowaniu kluczowych terenów, pójdzie w błoto właśnie przez takie negatywne żetony, no to może to być bardzo kiepski start dla naszej frakcji, po którym będzie po prostu się ciężko podnieść. No i oczywiście ten czyli eksploracja, jest związana z triggerem końca gry, czyli z warunkiem uruchomienia zakończenia końca gry. Jak wszystkie żetony zostaną odwrócone, no to wtedy właśnie powoli już zmierzamy do końca. Chociaż muszę przyznać, że w naszych rozgrywkach akurat ten warunek nigdy nie triggerował właśnie tego końca gry. No i kolejny XX, który tutaj jest przedstawiony na pudełku, to oczywiście będzie to eksploatacja. Tutaj za dużo o niej mówić nie będę, po prostu przy przechodzeniu z rundy na rundę gracze będą zbierać zasoby skontrolowanych przez swoje jednostki pól. Wieśniacy przydzieleni do specjalnych żyznych pól oraz postawione wieże będą zapewniały jeszcze większy dochód. Odnośnie ciężkich decyzji, na co chcemy używać naszych wieśniaków, to już wspomniałem, więc oczywiście nie będę się powtarzać, ale poza tym według mnie jest to zrobione bardzo prosto, ale naprawdę bardzo dobrze działa. Kluczem, przynajmniej na początku gry, będzie stworzenie takiego silniczka zbiorów, żeby zawsze wszystkiego mieć na styk, ponieważ zazwyczaj wszystkiego tutaj jest za mało, a przynajmniej tak do 3/4 gry. Zbiory często będą mogły być wspomagane albo innym graczom blokowane przez zaklęcia, co tutaj w sumie też jest fajne w zarządzaniu czy przeszkadzaniu, jeśli chodzi o te surowce. No i tak jak mówiłem, podoba mi się to, że do pewnego momentu surowców tutaj jest zawsze za mało. Pierwsze tury wprowadzają bezlitośnie krótką kołderkę naszych zasobów. Albo zdobywamy rudę, no i postawimy kilka budynków, albo zapełnimy nasze spichlerze bagietami i zwerbujemy trochę więcej siły roboczej, albo uzbroimy naszych zaklinaczy w magiczne kryształy niezbędne do opłacania czarów. Dlatego rozwijać będziemy się dzięki temu na kilka różnych dróg. I nie ma tutaj tej jednej właściwej. W sumie to także mi się bardzo podoba. No i wiecie, to wszystko odnośnie tego, już biorąc do kupy, wpływa na takie jakby wrażenie powolnego rozpędzania się. W trakcie gry stać nas na coraz więcej, jesteśmy coraz mocniejsi, czujemy ten przypływ siły, aż dochodzimy do momentu, w którym już w sumie każdy surowiec jest ustawiony na maksa, no i zaczyna się szukanie pojedynczych punktów na planszy i walka o ostateczną dominację. Dobra, zostawiając te surowce, zostawiając wydobycie, a skupiając się na trzecim eksie, czyli na ekspansji. No i mowa tutaj o ekspansji rozwojowej, czyli usprawnianiu, rozwijaniu naszej machiny wojennej o kolejne budynki oraz wojowników. Związane jest to oczywiście z dwoma akcjami, czyli z rekrutacją oraz z budową. No i zaczynając od budowy. Każda frakcja może posiadać 5 różnych budynków, które może budować na swojej stolicy. I przez zbudowanie mam na myśli użycie kilku jednostek rudy oraz wieśniaka, aby ten digimorfował w budynek i po wsze czasy pozostał na planszetce. Generalnie taki zabieg widzieliśmy już gdzieś indziej, powiela to się w grach, chociażby w naszej ukochanej Andromedzie. Co prawda budynek zapewni nam coś fajnego, no ale mamy wieśniaka mniej. A mniej chłopów to jest oczywiście mniej akcji, mniej surowców, no to już zdążyliście się dowiedzieć. No i dalej, jeśli chodzi o te budynki, to każdy budynek zapewnia swojej frakcji jakiś inny efekt. Po kolei związany jest z usprawnianiem statystyk, akcji, chłopów, wojowników. Będą to usprawnienia związane z kontrolowaniem danych regionów czy kontynentów, ale także z pojazdami. Budynki zapewniają także możliwość zwerbowania jednego z 3 bohaterów albo rekrutację bądź budowę środków transportu. Będzie to transport wodny oraz powietrzny, a wraz z tym dodatkowych zdolności do tych jednostek, ponieważ one także biorą udział w bitwie. Jednak to, co będziemy chcieli prędzej czy później zrobić, jeśli też chodzi o budowę, to będzie rozbudowa naszej stolicy do maksymalnie 3. poziomu. Każdy kolejny poziom stolicy zapewnia nie tylko możliwość budowania kolejnych wież, gromadzenia większej liczby zaklęć i lepszą obronę przy oblężeniu, ale także odblokowuje lepsze umiejętności wzniesionych budynków.
No i właśnie tutaj na tych naszych planszetkach, jeśli chodzi o to drzewko technologiczne, bo tak to trzeba nazwać, to tutaj dzieje się cała magia. Tutaj naprawdę mamy niesamowicie krótką kołderkę. Na co chcemy iść? Czy wybudować dużo budynków, ale trochę słabszych, czy na przykład może 2, maksymalnie 3 i dopakować je na maksa 3. poziomem stolicy? Czy zależy mi na transporcie jednostek? Może warto postawić lądowisko, wpakować mojego orkowego wodza na latającego smoka i wpaść na kawkę i rozlew krwi do stolicy innego gracza. A może nie warto i lepiej bunkrować się u siebie i szukać punktów gdzieś indziej. No i to, co znajduje się tutaj na planszy, na tym naszym drzewku technologicznym, to jest naprawdę prawdziwe złoto, ale to są także bardzo trudne decyzje, które mogą być z każdą rozgrywką inne, ponieważ potrzeba budowania się w konkretną stronę będzie ukierunkowana, no oczywiście jakimś tam naszym planem, ale także działaniami innych graczy, no i przede wszystkim tym, którą będziemy rasą grać. Orkowie mają inne zdolności, ludzie inne zdolności, tak samo elfowie i krasnoludowie i to nie jest do końca tak, że każda strona ma tylko jedną drogę, jedną taktykę dla siebie. Każda, jasne, ma pewne ukierunkowanie, w którą stronę patrzeć i się rozwijać i gdzie łatwiej nastukać sobie trochę więcej punktów. No ale ostatecznie wybór ścieżki do zwycięstwa może być skomplikowany i nieoczywisty. Także wybór, które budynki, no i przede wszystkim jakich bohaterów, czy na przykład pojazdy wybierzemy, to ten wybór jest naprawdę kluczowy i będzie oddziaływać na całą rozgrywkę i dlatego cały ten aspekt rozwoju mi tutaj się okrutnie podoba. No i tak samo jest z naszymi wieżami i z kolejnym warunkiem zakończenia gry. Będziemy mogli wybudować tyle wież, ile poziomów stolicy mamy, ale maksymalnie jedną na kontynent. Oznacza to, że prędzej czy później musimy zawitać do naszych sąsiadów, czy im się to podoba, czy nie. Wieża nie tylko będzie polepszała zbiory z regionu i to srogo, ale pomaga także w obronie. No i jakby tego było mało, to jeszcze działa jako teleport do stolicy i daje punkty zwycięstwa na koniec gry. Im dalej od stolicy jest zbudowana, tym więcej punktów. No i postawienie 3 wież, wybudowanie 3 wież na planszy jest związane z kolejnym warunkiem zakończenia gry, który zdecydowanie był uruchamiany w naszych rozgrywkach najczęściej. No i przechodząc teraz do ostatniego eksa, najlepszego i oczywiście tego, którego kochamy, czyli do eksterminacji, czyli brutalnych i krwawych walk o dominację. Walka w Holasach jest prosta, ale jest taka, jaką lubimy. Będzie niepoliczalna, będzie zdradziecka i absolutnie nie do przewidzenia. Bowiem gdy jednostki 2 graczy spotykają się na jednym regionie, no to wtedy zaczyna się jadka. Każda jednostka ma swoją wartość siły, a przed ostatecznym starciem dzieje się dokładnie to, co pojawia się w auto uzupełnianiu na pasku Google, gdy wpiszecie frazę wyjdź z domu. Tak, będziemy rzucać czary, które mogą sporo namieszać, ale jest to tylko przedsmak tego, co nadejdzie za chwilę, bowiem każdy z graczy posiada jeszcze zestaw takich samych 7 kart taktyki, które działają na siebie trochę na zasadzie kamień, papier, nożyce, tylko no właśnie nie 3 karty, a 7. Każdą kartę będziemy musieli opłacić, czasami sporą liczbą zasobów, dlatego też przed każdą walką dochodzi do takiego swoistego pojedynku umysłów i trochę wróżenia z fusów, którą kartę ktoś zagra, żeby przeżyć, którą jest w stanie opłacić, ale taka, która nie jest za bardzo oczywista, no bo oczywiście wiemy, że przeciwnik też za pomocą swoich kart może kontrować, no i na przykład anulować nasze wezwanie posiłków czy oblężenie twierdzy. I ta właśnie walka umysłów, te niespodziewane efekty z czarów czy budynków przeciwnika mogą wpłynąć na to, że specjalnie jakimś czarem ściągniemy do siebie wrogiego wojownika bez wsparcia, żeby wbić go w ziemię i osłabić szeregi nieprzyjaciela. Na koniec końców to on będzie nas tłumaczyć i pokazywać, gdzie jest nasze miejsce. I ja wiem, że to są znowu skrajności, ale oczywiście nie będzie tak zawsze. Jasne, że są takie walki, które z góry będą skazane na porażkę, ale ogólnie podoba mi się to, że nie każda walka, w której nie będziemy mieć przewagi, skończy się dla nas przegraną. No i to jest super, ponieważ to znowu są emocje nad stołem. Wyobraźcie sobie na przykład, ile emocji jest w takich walkach w Voidfallu. No, wydaje mi się, że absolutnie tyle samo, co przy uzupełnianiu kolejnych tabelek w Excelu, na jakimś projekcie w pracy w korpo. Tutaj jednak w Holasach będą te emocje, będzie krew, łzy, wyzwiska i wywracane stoliki. No dobra, może tego ostatniego nie będzie, no ale ogólnie wiecie, o co mi chodzi. Tutaj są emocje, jest naprawdę dobrze. No i odnośnie tych walk, ale znowu porównując do starego Warcrafta,
to wydaje mi się, że akurat w Holasach odbiega to od tego, co znam z tamtych RTS-ów. No tam walka była zdecydowanie bardziej policzalna. Jak brałem jakiegoś zwykłego chłopka, szedłem na wojownika, nie daj Boże na jakiegoś bohatera, no to od razu wiedziałem, że taka walka jest skazana na przegraną. Wyłaniająca się z czeluści mgły wojny wroga armia na pierwszy rzut oka mogła dać nam do zrozumienia, żeby wziąć i rozpocząć scenariusz od nowa albo wczytać grę. No tutaj tego nie ma. Tutaj czuję, że nawet byle robol może postawić się komuś mocniejszemu. I w tym aspekcie, no to muszę powiedzieć, że stoję po stronie gry planszowej. Tutaj mi się to bardziej podoba. Wolę się zaskoczyć i jasne, że czasami negatywnie, czasami pozytywnie, ale zapamiętać to, co jest najważniejsze, czyli właśnie takie emocje z rozgrywki. Na długo, długo jeszcze po tym, jak siedzieliśmy przy stole. I na samym końcu, zanim przejdę do takiego podsumowania, to chciałem powiedzieć o tym, co zawsze doceniamy w grach, jeśli coś takiego się pojawia. No i oczywiście, że tutaj chodzi o asymetrię. Grając orkami czuję, że jestem troszeczkę bardziej nastawiony na walkę, na podbój nowych kontynentów. Że moi chłopi mogą być równie waleczni co wojownicy, a bohaterowie uwielbiają podbijać twierdzę, czy rozpoczynać kolejne bitwy po zakończeniu pierwszej. Elfowie, no jak to elfowie, będą zdobywać dużo punktów, bunkrując się po lasach i mają przede wszystkim ułatwienie w zapisywaniu czarów do swoich księg zaklęć. Przez co mogą z tego też zrobić taką istną maszynkę do mielenia punktów i efektów z czarów. Krasnoludowie, no jak to krasnoludowie ogólnie będą mocniejsi na górach, a jeśli chodzi o ludzi, to oni będą lepsi na równinach. I ja wiem, nie są to efekty tak znacząco od siebie różne, nie są to tak duże asymetrie jak na przykład w naszym ukochanym Rucie, gdzie czujemy, że za każdym razem inną frakcją po prostu gramy w inną grę. No nie, tutaj absolutnie tego nie ma, ale wybór konkretnej rasy daje nam taką lekką podpowiedź, w którą stronę się rozwijać, żeby zdobyć przewagę i to akurat, biorąc pod uwagę te asymetrie, to ja uważam oczywiście za plus. Ale jeszcze tak teraz, nawiązując ogólnie do rozgrywki, co bardzo mi się tutaj spodobało w Holasach. No jest to takie, nazwę to przeciąganie liny, jest to dojeżdżanie najsilniejszego, a jeśli ktoś znacząco wypruje do przodu w tych punktach zwycięstwa, to brutalne wymazanie go z kart historii. I tak, jest tutaj eliminacja gracza, znienawidzony przeze mnie element gry, ale na całe szczęście tutaj też uruchamiający zakończenie rozgrywki. I w sumie chyba nie wspomniałem, że w momencie uruchomienia zakończenia gry będziemy rozgrywać rundę do końca i jeszcze jedną całą kolejną rundę. I uwierzcie mi, że to robi naprawdę bardzo duże znaczenie, ponieważ nic nie daje tak wielkiej satysfakcji, jak najechanie stolicy gracza, który bankowo wygrywa rozgrywkę, dosłownie swoją ostatnią akcją, a on w swojej pysze i pewności zostawił ledwo co parę chłopków na dziedzińcu, no i nie przeliczył, że dwóch bohaterów na statku może wlecieć prosto do stolicy i wymazać go z gry. Takie momenty są naprawdę bardzo brutalne i są pamiętliwe. I ja osobiście mam mega satysfakcję z tego, jak kilka dni po rozgrywce nadal Jagoda dzwoni do mojej żony, do Mary i jej nakazuje, żeby się rozwiodła ze mną. Tak, zdecydowanie Jagoda by wygrała i zdecydowanie nie mogłem zostawić jej stolicy samopas. Dlatego widzicie już chyba po tym, co cały czas tutaj wam dzisiaj mówię podczas tego filmu, no pomimo tej kiepskiej eksploracji, to oczywiście możemy wybaczyć w tej grze, no to Heroes of Land R&C jest naprawdę tą grą, to jest Warcraft na planszy. Jest tutaj strategicznie i jest angażująco w każdej turze, nawet w turach innych graczy, będzie gra nad stołem, będą niespodziewane wjazdy na tereny wroga, jest krew, łzy i przekleństwa. Jest to bowiem bardzo brutalna gra, w której naprawdę każdy ruch, akcja i kolejność będziemy musieli przemyśleć 3, 4 albo jeszcze więcej razy. I na koniec jeszcze co do przeróżnych to komponentów, jakości wykonania, figurek, stateczków i tak dalej, no to nie będę wychwalać, koń tutaj jest jak każdy widzi. Pewnie będę kręcić przebitki do tego filmu ze 2 całe dni, żebyście widzieli, jak pięknie to po prostu się prezentuje na stole. Nie zamierzam też analizować struktury, tektury czy grubości kartonu i kart. No wszystko tutaj jest dobrze zrobione, po prostu tak jak powinno być. No i jeszcze taką jedną kolejną rekomendacją z naszej strony, o której mogę tutaj wspomnieć, a przy okazji Disem na Galaktę, tak, Disem na Galaktę, że nie wydała od razu do tego dodatków po polsku, tylko będziemy musieli czekać nie wiadomo ile, o ile w ogóle wyjdą, no to kolejną rekomendacją jest to, że po prostu
Nawet jeśli Galacta to wyda, no to my zdecydowanie nie będziemy czekać na to po polsku i ja zamówiłem już sobie dodatek, ponieważ nie mogę się wręcz doczekać, żeby rozszerzyć sobie te plansze, żeby wrzucić tutaj jaszczuroludy? No, jaszczurów, żeby wrzucić też tutaj nieumarłych, rozszerzyć te plansze i zagrać po prostu na zakonie na 6 osób. Taki mam plan, tak i będziemy to robić. No i co, kochani, to była moja opinia z przedstawieniem gry Heroes of Land, Air and Sea. Mam nadzieję, że taki kolejny przemyślany i spisany wcześniej materiał, pewnie widzicie to w takim właśnie formacie, który zacząłem od Arksa, też Wam się podoba. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co myślicie o samej grze. Dajcie znać, czy graliście w stare Warcrafty, kochacie je tak jak ja. No i dajcie znać, które stare gry także zasługują na przełożenie na swoje wersje planszowe. No ale tak wiecie, z szacunkiem do oryginału. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję, że tutaj byliście, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, suba, komentarz. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!